Witajcie szanowni widzowie, jestem Sullivan i dzisiaj poruszymy kolejny temat z lore Crazisa. W tym przypadku w filmie opowiemy sobie na temat drugiego założyciela Crynetu oraz bezpośredniego twórcę nanoskafandra, jakim był Karl Ernst Rush. Postać znacznie bardziej tajemnicza, gdyż występuje tylko w Crysis 3. Jednak, patrząc na rolę, jaką odgrywa zza kulis, czyni go równie ciekawą postacią, jaką był jego przyjaciel i wspólnik Jacob Hargrave. W niniejszym filmie przedstawię wam pana Karla Rusha, jego historię i poprzez uniwersum Crysis aż po kluczowe wydarzenia w Crysis 3. I tym samym odpowiemy sobie na postawione tytułowe pytanie dzisiejszego filmu: kim jest Karl Ernst Rush? Zapraszam. Karl Ernst Rush, at your service. Rush, I remember you. Rush swoim akcentem, imieniem i nazwiskiem daje nam wskazówkę, że jest narodowości niemieckiej. Świadczy to o tym jego akcent, który słyszymy w Crysis 3. Jest to biały mężczyzna o białych, siwych włosach i brązowych oczach. Nie znamy jego przeszłości, aczkolwiek można przypuszczać, że był naukowcem i także miał fundusze, którymi mógł finansować swoje badania i wszelakie podróże. W trakcie przygotowań do wielkiej brytyjskiej ekspedycji na miejsce katastrofy tunguskiej poznał Waltera Goulda oraz Jacoba Hargrave'a. Z tym drugim już wtedy musiały łączyć ich duże relacje, lecz możliwe, że jeszcze wtedy łączyły ich tylko aspekty biznesowo-badawcze. Badając miejsce katastrofy, cała trójka zdołała odkryć technologię obcej cywilizacji, którą wykradli i zabrali ze sobą. W trakcie powrotu z ekspedycji, w niewyjaśnionych okolicznościach, z dużej ekspedycji przeżywa ich kilkoro, by w krótkim odstępie czasu została ich tylko trójka. Można uznać, że wraz z dotarciem do Władywostoku, gdzie stacjonowały wojska brytyjskie, byli w beznadziejnej sytuacji, gdzie niezwykłą wytrwałością i siłą wyróżniał się Jacob Hargrave. Po ekspedycji i wspólnych badaniach nad technologią obcej rasy, którą ochrzcili mianem Cepidów, ich drogi się nie rozeszły, wręcz przeciwnie. Wspólna pasja do badań i wspólny cel znalezienia rozwiązań przyczyniło się do zawarcia m.in. firmy Hargrave Rush. Założenie wspólnej imiennej firmy świadczyło o jej głębokiej przyjaźni i współpracy. Patrząc jednak przez pryzmat tego, że Karl Rush pojawia się dopiero w Crysis 3, można uznać, że Jacob Hargrave objął rolę głowy i twarzy firmy, podczas gdy Karl Rush był raczej na tylnym siedzeniu władzy, ale mógł w pełni skupić się na badaniach, eksperymentach i projektach, co dawało mu spokój w pracy. Ich firma biomedyczna skupiała się na tworzeniu technologii leków dla ludzi. Można podejrzewać, że dużą rolę w tworzeniu tych lekarstw i technologii mocno bazowali na bazie danych z katastrofy tunguskiej. Już wtedy firma przynosiła ogromne zyski i wkrótce założyli firmę córkę Crynet. Firma stała się prosperującą, ale nie tylko zyski w głowie dwóch partnerów biznesowych były w głowie. Zdawali sobie sprawę, że mają przed sobą misję odkrycia, kim są obcy, których technologię wykradli i wykorzystują. Doszli do wniosku, jak bardzo zaawansowani technologicznie są i już wtedy rozpoczęli pracę nad bronią dającą jakąkolwiek szansę nanoskafandrem. Z biegiem lat obaj przyjaciele starzeli się. Hargrave wykorzystał technologię do podtrzymania życia, aby móc doczekać się stworzenia nanoskafandra. Ponadto starzejące się ciało i umysł go spowalniały. Dlatego zainwestował w zaawansowany system podtrzymania życia oraz pełny pakiet systemu kontroli w postaci kamer, zabezpieczeń i tym podobnych. Postanowił przeczekać, aż testy nanoskafandra zakończą się pomyślnie. Jeśli te zakończyłyby się zgodnie z planem, to on sam miał założyć swoje dzieło. Karl Ernst Rush ponoć miał odmówić i podążyć całkowicie inną drogą. Sądząc po słowach Hargrave'a dotyczących Rusha w Crysis 2, brzmi to tak, jakby on uznał swojego partnera za tego, który porzucił człowieczeństwo, co może sugerować, że aby osiągnąć pełnię potencjału technologii Cepidów na ludzki organizm, czyli to, co widzimy w serii gier Crysis, co robi nanoskafander z użytkownikiem, to
Karl Ernst Rush stosował technologię i eksperymentował na sobie. Można postawić wniosek, że ten okiem Hargreave'a się poświęcił, a nawet można postawić tezę, że uznał go za zmarłego. Nawet w komiksie między Crisis 1 a Crisis 2 nie ma wzmianki na temat Rusha, ale za to jest Nathan Gould. To jest swego rodzaju dziura fabularna, gdyż jeżeli Nathan Gould był wówczas jednym z naukowców pracujących nad nanoskafandrem i pracował nad tym całym nanosplocie, to oznacza, że jego przełożonym musiał być Karl Ernst Rush. Dlaczego więc Nathan Gould nigdy nie wspomniał jego nazwiska? Tego nam nigdy nie wytłumaczono. Karla Rusha za to słyszę pierwszy raz na epilogu Crisis 2, który leci śmigłowcem i kontaktuje się z Alcatrazem, wypytując go o imię. Ten wówczas odpowiada: mówią na mnie prorok. Jest to zastanawiające. Dlaczego? Tak jak wspominałem, Hargreaves wypowiada się na temat Rusha w czasie przeszłym, tym samym uznając go za zmarłego lub mówiąc inaczej straconego. Coś musiało się wydarzyć, że Karl Rush się ocknął, stosunkowo świeżo po śmierci Jacoba Hargreave'a. Jeżeli Rush naprawdę wstrzykiwał sobie cepidowe DNA i był żywym obiektem testowym i tym samym zapisywał wyniki badań na sobie, to musiał on jakoś przeprowadzić asymilację DNA i przetrwać. W Crisis 2 jesteśmy świadkiem asymilacji nici DNA cepidu przez nanoskafander. Jakim więc cudem Rush zdołał to zrobić bez nanoskafandra? Cóż, istnieje prawdopodobieństwo, że właśnie eksperymentując na sobie dochodzi do konkretnych konkluzji, które miały sprawić, że to nanoskafander będzie nie tylko bronią, ale także tarczą przed asymilacją zbiorowej świadomości cepidów. Kontynuując wątek z badaniami Rusha, można uznać jego za bezpośredniego twórcę nanoskafandra 1.0, tak jak i nanoskafandra 2.0. Jego poświęcenie dla nauki i w tworzeniu broni, będącą jedyną nadzieją ludzkości na przetrwanie, jest godne pochwały. Jednak efektem ubocznym stała się nienaturalna długowieczność, która też miała swoją cenę. W książce Crisis Eskalacja mamy dwie historie, w którym Karl Rush się pojawia. W pierwszym przypadku pojawia się krótko w rozdziale poświęconym konfliktowi interesów proroka i Alcatraza. Przytoczona jest krótka rozmowa, gdzie Rush kontaktuje się ponoć z prorokiem. Ten próbuje ocieplić stosunki proroka do filmy, proponując współpracę w celu dalszych badań nad nanoskafandrem. Uznał, że pomoże prorokowi z przypadkiem, którym się on mierzył. Prorok stanowczo wówczas odmówił współpracy, już wtedy uznając, że stanie się zwykłym obiektem testowym i nie ufa organizacji po wydarzeniach w Crisis 2. Ich rozmowa musiała być krótko po Crisis 2, gdzie faktycznie jedyną bezpośrednią władzę nad firmą sprawował Karl Rush. Po śmierci Jacoba Hargreave'a hierarchia władzy nad firmą została poważnie zachwiana. Sam Karl Rush zdawał sobie sprawę, że mimo usilnych prób nikt go nie traktuje jako lidera, który mógłby stać na czele firmy i być jej twarzą. Zarząd Crynetu i członkowie Rady Nadzorczej uważali go za balast i relikt przeszłości firmy. Uznali go za wygodną przyczynę porażki w Nowym Jorku. Firma Hargreaves Rush oficjalnie zwolniła twórcę firmy i przeszła pełną restrukturyzację, stając się korporacją Cell, znaną nam z Crisis 3. Karl Rush jednak przewidział swoją detronizację oraz to, że firma była skorumpowana jeszcze za czasów władzy jego przyjaciela Hargreave'a. Zdołał usunąć wszystkie możliwe informacje, badania, projekty, wszystko na temat nanoskafandrów, tym samym całą historię ich tworzenia, w tym zawartych procesów i rozwiązań, a on sam zbiegł i zapadł się pod ziemię. Jego pełna uznania postawa miała kluczowe znaczenie dla wydarzeń w Crisis 3, ale jednocześnie była katalizatorem konsekwencji, jakie miała przynieść przyszłość. Gdy Cell rosła w siłę, Karl Rush był już wtedy w fazie tworzenia ruchu oporu. Cell, która powoli przejmowała wolny rynek i tym samym zniewalała cały świat, doprowadziła do tego, że zwykli ludzie stali się ich niewolnikami.
drożyzna, dyktowanie cen, usług, sztuczne podnoszenie cen prądu oraz usługi w formie subskrypcji na platformach streamingowych, a tak na poważnie. Cell przedstawiałem już w filmie, a raczej w filmach, takich jak Wszystko o skorowaniach oraz jak korporacja Cell doszła do władzy absolutnej. Zapraszam do ich nadrobienia w playliście na górze ekranu. Ruch Oporu to organizacja tworzona przez zwykłych ludzi i weteranów wojennych. W jej skład weszło dużo ludzi znanych z programu nanoskafandrów. Jednak umiejętna polityka Cell i ukrywanie się Karla Rusha miały za słaby wydźwięk, więc składali się głównie z weteranów wojennych i cywili, którzy umieją myśleć. Z biegiem czasu, gdy Cell zdążyło przeprowadzić łapankę ludzi w nanoskafandrach i ich oskurowania w celu odzyskania usuniętych danych o nanoskafandrach, to ludzie ujrzeli na oczy. Zaczęli wspierać rebelię. Korporacja Cell utworzyła tak zwaną Kopułę Wolności jako operacyjną bazę dla wszelkiej zgromadzonej technologii cepidów. Karl Rush i rebelianci zdawali sobie sprawę, jak ważne jest dostanie się do Kopuły Wolności, gdyż jej pełna izolacja od świata zewnętrznego byłaby równoznaczna z upadkiem nadziei na wolność. W książce Crazy Eskalacja jest jeszcze jedna historia, którą teraz wam przytoczę. Gdy Karl Rush i rebelia szykują wielką ofensywę, nieoczekiwanie zyskują sojusznika w postaci kapitana Harpera, kapitana statku angielskiej królewskiej mości HMS Robin Hood. Statek ten był wyposażony w technologię i rakietami dalekiego zasięgu, a wisienką na torcie był zainstalowany kamuflaż maskujący z soczewką odbijającą światło, taka sama jaką ma nanoskafander. To czyniło ten statek dosłownie niewidzialnym. Kapitan Harper tym samym zdezerterował od rozkazów Cell i dołączył do rebeliantów. Wówczas w siłach rebeliantów byli Earl, były snajper i członek oddziału, którego dowódcą był prorok podczas wydarzeń w Kolumbii. Święty, były żołnierz programu nanoskafandrów. Chino, znany z Crazy 2 oraz leniwy Duńczyk, aktywny żołnierz wyposażony w nanoskafander, o którym też zrobiłem osobny film, kim jest leniwy Duńczyk. Jako że kapitan dołączył do rebelii, a po przesłuchaniu przez Karla Rusha ten zezwolił dla Lazy Dane'a, czyli angielska wersja leniwego Duńczyka, pomóc przy opanowaniu sytuacji na okręcie. Niestety, po odzyskaniu okrętu ten został zniszczony przez Archanioła, satelitą na orbicie naszej planety, a Lazy Dane, chociaż przeżył, to z trudem i wówczas przepadł. Siły rebeliantów były przetrzepione. Wielu poległo, jak chociażby Chino, a Lazy Dane został pojmany. Jak się okazało, rebeliantom ostatecznie udało się dostać do Kopuły Wolności, co było ich celem. Okupili to jednak stratami na ogromną skalę. Można uznać, że odnieśli pyrrusowe zwycięstwo. Chociaż osiągnęli cel, to strata, jakie poniesie, sprawiała, że mogli prowadzić tylko działania partyzanckie lub przeszkadzające. Innymi słowy, nic wielkiego. Jednym z większych zwycięstw, jakie osiągnęli, to szturm na Skurownię, gdzie udało im się odbić z rąk Cell oskurowanych z nanozbroi, Psychola i właśnie Duńczyka. Jednak nadal siły rebeliantów były zbyt małe, by mogły zadać jakiś poważny cios. Straty były coraz większe, a morale spadało. Karl Rush zdawał sobie z tego sprawę. Ciekawostką jest opcja w Crazy 3, jaką jest retrospekcja prowadząca do Crazy 3, a podsumowujące wydarzenia z poprzednich części Crazysa. Retrospekcji towarzyszą słowa Karla Rusha, który tłumaczy wszystko, zupełnie, jakby przeprowadzał odprawę wśród rebeliantów, ewentualnie to moje osobiste odczucie, gdyż to może być adresowane tylko i wyłącznie do nas, graczy. Najbardziej pamiętne są słowa, które zacytuję. Znajdźcie proroka, nie jest już człowiekiem, błagajcie go, by dołączył w obronie ludzkości, ostatni już raz. Tak więc podjęto ogromne środki, by uzyskać dziką kartę w postaci proroka. Zginął Święty, który był wieloletnim dowódcą sił rebeliantów i przedstawicielem Karla Rusha. Zginął także Bandyta oraz Duńczyk, byli członkowie drużyny Orzeł. Dowódcą została niedoświadczona w boju
ale nadabrające nienawiścią do Cell, Claire Fontanelli. Karl Rush jednak jako jedyny był entuzjastą kwestii współpracy z prorokiem. Jednak pomimo iż ten regularnie się pojawia, to regularnie staruszek znika. Karl Rush jest nadal żwawy, co potwierdza moją teorię jego szprycowania się cepidowymi płynami. Również fakt, że prorok, próbując skanować Karla Rusha, nie może przeprowadzić odczytu, a nanoskafander dostrzega skanując Rusha jako anomalię, to daje nam jeden poważny sygnał. Ten tłumaczy to tym, że jest twórcą nanoskafandra i że to jest jego forma zabezpieczenia, co nieco brzmiało w miarę logicznie, ale jednak nie do końca. W końcu Rush wysyła proroka i psychola do zniszczenia tamy elektrowni wodnej zasilającej tzw. system X, który, jak się okazało, miał być ukrytym i zniewolonym w teorii cepidem alfą, głównym źródłem zasilania. Gdy prorok wyłącza ten system X, to jednocześnie go uwalnia, a krótko przed tym, nim prorok to robi, to Karl Rush mówi następujące słowa. Cytuję: dziękuję proroku. Dzisiaj odzyskamy naszą wolność, którą Cell nam odebrał. Potem wiemy, co się stało. Potem Karl Rush ponownie znika, by później zostać odnaleziony przez Claire i psychola. We trójkę spotykają się z prorokiem w centrum dowodzenia w celu wyłączenia Archanioła, który po wykryciu cepidów i uwolnieniu się cepida alfy uaktywnił swój agresywny protokół, czerwoną supernową. Gdy psychol, prorok i Claire udaje się przerwać ładowanie Archanioła, to znajdują Rusha w stanie dezorientacji. Ten oglądek satelity Archanioł wyszczeliwuje ładunek 5% w Nowy Jork, a następnie zaczyna mój sposób odbiegający od jego charakteru. Dziękuję on trio za wyłączenie Archanioła, mówiąc: moje dzieci spały bezmyślnie, gdy Cell trzymało mnie w swoim więzieniu. Ten następnie przyznaje się do trzeciego i ostatniego etapu strategii kolonizacji cepidów, gdy system Cell odtwarza film wyjaśniający to. Mieliśmy szczęście. Dużo szczęścia. Na tyle go stać? Wyświetlam symulację fazy trzeciej. Faza trzecia. Potrzebowałem was, żebyście pomogli mi uciec z mojego więzienia w celu. Gdy spałem, moje dzieci były bezmyślne. Ostatnią rzeczą, jakiej od was potrzebowałem, było wyłączenie Archanioła. I muszę wam za to podziękować. Co? O czym ty mówisz? Rush, wyświetlam symulację fazy trzeciej. Trzecia i ostatnia faza. Promień aktywuje się. O mój Boże. To most Einsteina-Rosena. Pieprzony portal do galaktyki M33. I przechodzi coś wielkiego. W kryjówce, kiedy nie mogłem cię namierzyć. Powiedziałeś, że to dlatego, że jesteś twórcą skafandra. Ale nie o to chodziło. Ile czasu to już trwa? Od jak dawna przedłużasz sobie życie nanotechniką i genami sepidów? Czy masz pojęcie, czym się stałeś? Zmagałeś się ze zbiorową świadomością sepidów, tak jak ja. Tyle, że ty przegrałeś. Zasymilowali cię. Teraz jesteś jednym z nich. Wtedy, gdy prorok orientuje się, że Karl Rush jest pod kontrolą cepida alfy, ten pojawia się w własnej osobie i wykorzystuje Rusha, by znaleźć się dostatecznie blisko proroka i spróbować go zasymilować, gdy ten nie miał blokerów dopaminy, które dotychczas go chroniły. Sytuację ratuje zarówno Claire Fontanelli, który jednocześnie i ostatecznie się poświęca, ale także psychol, który nie miał na sobie nanoskafandra, a mimo to postrzelił Karla Rusha, tym samym przerywając połączenie cepida alfy z Karlem Rushem. Ten, leżąc, odzyskawszy trzeźwość umysłu, mówi kolejne słowa, tym razem swoje, nikogo innego.
Ty coś masz, prorok. Coś, czego Sepidzi nigdy nie posiądą, ani nie zrozumieją. Wynoście się! Jest to swego rodzaju stwierdzenie Rasha, że prorok jest w stanie pokonać Cepida Alfę. Prorok ucieka skacząc do samolotu Vitol sterowanego przez Psychola, a Karl Rash zostaje, by zostać zabitym przez wkurzonego Cepida Alfę, który był rozruszony przez porażkę swojej marionetki, jakim był wówczas Rash. Tym samym Karl Ernst Rash umiera w Crysis 3, dożywając mniej więcej 140 lat, co czyni go najdłużej żyjącym człowiekiem w całym uniwersum Crysis. Analizując postać Karla Rasha, jego postać wyróżnia się na tle innych. Z jednej strony Rash był mądry i cierpliwy, wyróżniał się działając jako jednostka, jednak zawsze miał kogoś wyżej, jak to było z Hargrave'em, Świętym, Claire Fontanelli czy Cepid Alpha. Faktycznie, zawsze miał kogoś u boku lub kogoś, kto weźmie na siebie część brzemienia lub obowiązków. Karl Rash kreował siebie jako asystenta lub doradcę, lecz nigdy nie stał się prawowitym liderem czy dowódcą. Jego decyzja odnośnie zniszczenia wszelkich badań i odkryć dziedzin nanoskafandrów i ich stworzenia przez korporację Cell prawdopodobnie ocaliła świat przed już całkowitą dominacją Cell nad światem. Jego badania i testy na sobie sprawiły, że powstały nanoskafandry i działały na maksymalnie wysokim poziomie. Bez niego nie wiadomo, czy nanoskafandry byłyby tak zaawansowane, jak ten nanoskafander 1.0 na wyspie Lingshan, które już wtedy zawierały blokery dopaminy. Po potężne ulepszenia na rzecz nanoskafandra 2.0. Należy jednak pamiętać, że to wszystko miało jednak swoją cenę. Nie znamy kulis zarówno przejęcia Cepida Alfy, jak i kulis tego, co się działo z Rashem, ale można wywnioskować, że ten, mając w sobie DNA Cepidów, zarówno przedłużył sobie życie, ale także stał się marionetką Cepida Alfy. Nie mając blokera dopaminy, stał się narażony na pochłonięcie przez Cepida Alfę zbiorowej świadomości Cepidów. Można podejrzeć, że stał się pełnoprawnym narzędziem w rękach Cepida Alfy ze względu na swoją wiedzę. Cała operacja pokonania Cell, jak się okazało, miało drugie dno. Z jednej strony Rash działał, by pokonać swoje i Hargrave'a dzieło, jakim była firma, a jednocześnie pracując dla Cepida Alfy dąży do jego uwolnienia i do powstrzymania protokołów Archanioła, który był w stanie go zranić, a może nawet zabić. Istnieje opcja, że Cepid Alpha od samego początku mógł to wszystko zaplanować, ale to już temat na inny film poświęcony lore Crysis. Podsumowując charakterystykę postaci, jakim jest Karl Ernst Rash. Postać tajemnicza, która pojawia się i znika niczym widmo, ale jego geneza i działania są logiczne. Postać nie jest ani biała, ani czarna. Ma dobre intencje, ale będąc pod wpływem Cepida Alfy, działa na szkodę całej ludzkości, choć przecież przedłużył szansę na wolną ludzkość, blokując dostęp do największego ówczesnego arsenału dla Cell, nanoskafandrów. Z jednej strony bohater, bo przedłużył szansę ludzkości na przetrwanie, a jednocześnie nie przewidział, że mógł stać się bezpośrednio bronią Cepida Alfy przeciwko prorokowi. Koniec końców ten przed śmiercią zginął, ale nie zginął jak niewolnik zbiorowej świadomości Cepidów, a zginął jako wolny człowiek. Zginął jak na prawdziwego lidera przystało. Dziękuję serdecznie za uwagę. Sullivan out.